Witajcie w odcinku pod tytułem Naprawa wałka odbioru mocy w kosiarce Kubota F1900 4WD. Po zamówieniu przyszły do mnie części oryginalne Kuboty. Panowie nawet sami przywieźli. Mamy tą najważniejszą część, która siadła, czyli sprzęgło jednokierunkowe One Way Clutch. To dysk hamulcowy, który został rozwalony na części, łożysko igiełkowe, o-ringi. Tutaj mamy najdroższy element, czyli piston. To jest ten element, który rozleciał się na części i jest tutaj. To kosztowało 700 zł. A jeszcze mamy tutaj oryginalny filtr Kuboty i olej UDT. Specjalny olej do tych kosiarek, 10 litrów mam. Mamy liquid gasket, czy jak ona się nazywa? No, uszczelkę w płynie, silikonie i zmywacz. I zabieramy się za montaż Kuboty. Wszystko przemyjemy zaraz, wyczyścimy i montujemy to. To musi być 100% igła. Dobra, to mamy czyste. Czyścimy starą uszczelkę. Trzeba je przemyć, bo one mają tutaj opiłki tych uszkodzonych elementów, co latały po przekładni. Mnóstwo było tych opiłków tutaj. Nie widać na kamerze, ale one naprawdę dużo ich tu widzę. Złożę na razie to sprzęgło.
Ten cylinder to jest najdroższy element. Mam o-ring do niego. A on kosztował około 700 zł chyba. Muszę na fakturze zobaczyć, pokażę wam fakturę zaraz. Dałem tu nowy o-ring i smarów koło. Na cylinder też tutaj. I te dwa nowe o-ringi tu. Teraz trzeba to tutaj wpasować. To jest ta tarcza hamulcowa, która wyhamowuje kosisko, jak on się zatrzyma. O tą obudowę tutaj aluminiową. Tutaj. Nawet są oryginalne kuboty na tloki, czyli nakrętki te. Samokontrujące. Takie. Jedna. Dobra, to tutaj montujemy. Tu już mam nowe tłoczysko wsadzone, gdzie ładnie chodzi. Ładnie chodzi. Teraz sprężyna, podkładka i pierścień Saviera. Mam to już zmontowane. Ładnie weszło. Czekajcie, ten wałek trzeba zdemontować. Power take off shaft. Teraz trzeba zamontować tą sprężynę tutaj. O. Ale kto mi to przytrzyma? Który z was mi to przytrzyma? Muszę iść na warsztat do brata. Zakładamy sprzęgło jednokierunkowe. To jest wyrobione. Oraz łożysko igiełkowe, czyli needle roll bearing. Stare jest styrane. Czyli mamy ten wałek, później te sprzęgło jednokierunkowe, później ma iść łożysko. Idę na prasę wcisnąć łożysko. Łożysko mam wtłoczone.
Ono ma być tutaj. To ma być tutaj. To sprzęgło jest tak skonstruowane, że musicie je tak ładnie ułożyć. Tutaj ja już to wsadziłem. Zobaczcie, to swobodnie wchodzi. Nie wolno tego na prasie robić. Musicie tak ułożyć te zapadki. Najlepiej tak położyć to do dziury jakiejś. Tak ja tam miałem na imadle. I to musi idealnie wejść, bez oporu. Także mi tutaj ładnie już to weszło. Jak dostanie dużych obrotów, to wtedy się rozszerza i w jedną stronę ciągnie, a w drugą... O, widzicie? W to w lewo kręcę, a w to nie. Czyli one way clutch. To są te knipeksy. Ładnie weszło. W jedną stronę ciągnie, w drugą nie. Sprzęgło, żeby podpasować. Tak. Tu będzie wtłaczany olej. Cylinder z kołem zębatym pójdzie do góry i mamy automatycznie ładnie wchodzi wszystko. Wiecie, jak są narzędzia, to wszystko ładnie wchodzi. Jak nie ma narzędzi, to nic nie wchodzi. O. Mamy one way clutch. To mamy tak i ten pierścień z Segera ma iść tutaj. Ten rowek. No i tak w ten sposób mamy już wszystko assembled. O. Mam śruby wyczyszczone do montażu. Tutaj robię ready. Den Bravena liquid gasket daje normalny. W koło też trzeba dać, żeby było równomiernie rozłożony docisk. No i co? Przykręcamy.
ładnie przylega. Nie daje Loctite'u na tych śrubach. Bo one chwytają trochę gaskietu, uszczelki. I to wystarczy. Tylko to jest otwarty zawór, zamknięty. Otwarty, olej przepływa, wypycha nam tłoczysko. I po sprawie. Lekko dokręcam tylko kluczem, a później resztę wszystko ręcznie. Nie daję mu na dyno. Nie ma sensu. Są tylko 8 śruby. Dynoco. Pamiętacie tą firmę Dynoco? Za mocno nie, bo można je ukręcić. Dynoco. Dobra. To mamy zrobione. Zostawiam to na kilka dni, bo mam inną robotę. A to niech sobie gasket spokojnie wyschnie, ładnie złapie, że wiecie, nie wlewam mu oleju. Zostawiam ją po prostu tu na kilka dni. Nie śpieszy mi się nigdzie, bo mam inną robotę. Korek przykręcam. Korek przykręcam. Zostawiam tą uszczelkę, żeby wyschła kilka dni, bo mam inną robotę, mi się nie śpieszy z tym, a chcę, żeby ładnie wyschło. I wlejemy olej za parę dni i skończymy składać kubotę. Teraz już pójdzie szybko.